Przypomnijmy, bo częścią eksterminacji polskiej wsi, czy też prześladowania polskiej wsi przez Niemców, to też był wyzysk ekonomiczny, bo osobną rzeczą jest niewolnicza siła robocza pozyskiwana w ten sposób przez Niemców na polskiej wsi, ale z drugiej strony ci, którzy zostali, musieli świadczyć pracę na rzecz państwa niemieckiego, zostali zmuszani w ten sposób do wspierania niemieckiego wysiłku wojennego. No wszystkie te kontyngenty, te obowiązkowe świadczenia za niedopilnowanie czy też niedostarczenie w wyznaczonym terminie, w wyznaczonym miejscu dostaw zboża czy trzody chlewnej groziła kara śmierci. Pierwsza fala terroru wobec ludności wiejskiej w centralnej Polsce, z tych terenów stworzono generalne gubernatorstwo, miała miejsce jeszcze w czasie trwania wojny obronnej i pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej. Terror ten miał charakter prewencyjny. Jego celem było sparaliżowanie oporu społecznego przeciwko wkraczającym Niemcom. Głównie dotyczył jednak kadry przywódczej narodu, akcja Tannenberg. Działaczy społecznych i politycznych, przedstawicieli służb mundurowych, urzędników, księży, ziemian, a nie ludności chłopskiej. Nie znaczy to jednak, że ludność chłopska nie stała się również jej ofiarą. W generalnym gubernatorstwie okupant niemiecki w akcji kontyngentowej zabierał co najmniej 1/3 produkcji rolnej. W 1942 roku i w kolejnych latach wobec tak narastającej eksploatacji polskiego rolnictwa nasilił się opór ludności wiejskiej. Przejawiał się on między innymi w ukrywaniu żywności, opóźnianiu dostaw kontyngentowych, bojkotowaniu zarządzeń okupanta, fałszowaniu statystyki rolnej, nielegalnym handlu oraz wspieraniu podziemia zbrojnego. Taka postawa wsi wymuszała zaostrzenie i tak już brutalnych poczynań niemieckich wobec ludności polskiej. Na pierwszy plan wysunęły się przede wszystkim ekspedycje karne, które na obszarze wiejskim przybrały formę akcji pacyfikacyjnej. Socha Jan, Socha Katarzyna, córka Stanisława, Socha Anna, córka Jana, Socha Marcin, syn Michała, Socha Stanisława, córka Stanisława, Socha Władysław, syn Józefa, Swacha Jan, Szabat Franciszka, córka Józefa, Szabat Janina, córka Józefa, Szawara Antoni, Szawara Feliksa, córka Michała, Szawara Jan, syn Antoniego, Szawara Katarzyna, córka Michała, Szawara Katarzyna, Szawara Maria, córka Antoniego, Szawara Michał, Szawara Stanisław, Szawara Władysław. To są członkowie dwóch rodzin Sochów i Szawarów, którzy zostali zamordowani 1 czerwca 1943 roku we wsi Sochy. To była część akcji pacyfikacyjnej w trakcie akcji Zamość. W tej akcji zginęło prawie 200 mieszkańców wsi Sochy. No, zostali zamordowani w bestialski sposób, bo większość z nich została spalona w stodołach na przykład, a ten mord we wsi Sochy był też charakterystyczny, dlatego że to był pierwszy mord, w którym współdziałali lotnicy niemieccy. I po prostu tę wieś bombardowano i rozstrzeliwano z powietrza. I te dramatyczne wydarzenia są tak naprawdę drobnym wycinkiem morza nieszczęść, które zalało polską wieś
od 1 września 1939 roku. Mówimy o sytuacji, warto to podkreślić, mówimy o sytuacji, w której większość polskiego społeczeństwa wtedy mieszkała na wsi. Jeżeli mówimy o pacyfikacji polskiej wsi, tak naprawdę mówimy o pacyfikacji ponad 60% polskiego społeczeństwa, a może nawet więcej, 70, tak. którzy wtedy, w momencie rozpoczęcia II wojny światowej, żyli na wsi. Więc nie jest to kwestia marginalna, bo jeżeli mówimy o zagładzie Polski planowanej i wykonywanej przez Niemców w czasie II wojny światowej, nie sposób pominąć, tak trzeba powiedzieć, chociaż jest to słowo być może dzisiaj niemodne, martyrologii polskiej wsi. Te nazwiska, ten konkret, dramatyczny konkret, który przed chwilą przedstawiłeś, pokazuje no właśnie to morze nieszczęść, ogrom okrucieństwa, które Niemcy stosowali wobec polskiej wsi właściwie już od pierwszych dni wojny. Bo jeżeli mówimy pacyfikacja polskiej wsi w czasie II wojny światowej, siłą rzeczy nasuwają się tak dramatyczne wydarzenia, jak na przykład właśnie ludobójstwo na Zamojszczyźnie, ale to już zaczęło się wcześniej. To już w czasie kampanii wrześniowej wojska niemieckie dokonywały regularnych, tak trzeba powiedzieć, egzekucji polskich wsi. Tak właśnie, te fakty, o których tu mówisz, dokumentuje ta książka Fajkowskiego i religii zbrodni hitlerowskiej na wsi polskiej 39-45. Ta książka jest tak skonstruowana, że są opisane krótko wydarzenia w poszczególnych wsiach i, co jest bardzo ważne, jest lista imienna ofiar, oczywiście tych ofiar, które można było zidentyfikować, bo dużej części ofiar autorzy nie byli w stanie zidentyfikować. No i ta książka jest porażającym dokumentem, porażającym świadectwem tych zbrodni, które w owym okresie się dokonały. Jak wymieniałeś te nazwiska ofiar wsi bombardowanej przez Luftwaffe, miałem z tyłu głowy te słowa, które wypowiedział Adolf Hitler podczas ostatniej odprawy z najwyższym dowództwem Wehrmachtu przed agresją na Polskę w Obersalzberg 22 sierpnia 1939 roku. Jest kilka relacji z tej odprawy, ale tam generalnie przekaz jest jasny. Macie być maksymalnie brutalni, chodzi o likwidację biologiczną narodu polskiego, no bo przecież temu wszystkiemu przyświecał ideologiczny cel, jakim było dążenie do germanizowania polskiej ziemi i to rozpoczyna się od września 1939 roku. Niemcy pacyfikowali wioski, zanim rozpoczęli akcję Zamość. I do pierwszej pacyfikacji doszło w czerwcu 1942 roku. Była to wieś Aleksandrów, zresztą jeszcze później też wielokrotnie pacyfikowana, między innymi 24 czerwca po rozpoczęciu akcji Werwolf. Natomiast 29 grudnia doszło do krwawej masakry mieszkańców wsi Białowola w powiecie zamojskim. Wtedy wszystkich mieszkańców spędzono w miejscowej szkole i piątkami wyprowadzano przed budynek szkoły, a następnie dokonywano egzekucji. Można powiedzieć, że ci mieszkańcy, niewinni ludzie, piątkami szli do nieba. Też nie oszczędzano tutaj ani kobiet, ani dzieci. Najmłodsze dziecko, które wówczas straciło życie, miało 8 miesięcy, a najstarsze 10 lat. Ta pacyfikacja odbyła się dlatego, że Niemcy przeprowadzili ją w odwecie za zabicie niemieckich kolonistów, którzy byli nasiedleni w sąsiedniej wiosce Lipsko. Część Polski, przypomnijmy to, zaraz po zakończeniu działań wojennych staje się częścią Rzeszy Niemieckiej i tu, jeśli idzie o Polaków na tym terytorium, to są pierwsze ofiary Niemców i te działania niemieckich od razu dotyczą. Niemcy prawie od samego początku rozpoczynają plan tej swoistej germanizacji, o której mówimy w całym naszym cyklu. I co ona oznaczała dla wsi na przykład wielkopolskiej? No ona oznaczała najczęściej to, że
mieszkańcy danej wsi, czy rodziny, które mieszkają w danej wsi wielkopolskiej i przynależą do narodowości polskiej, były wysiedlane, a na ich miejsce sprowadzano na przykład z państw bałtyckich rdzennych Niemców, czy rasowych Niemców. Tak, to zagadnienie, które w literaturze czy w podręcznikach jest określane trochę eufemistycznie jako pacyfikacja polskiej wsi, to jest rzeczywiście długa historia wielorakiej eksterminacji polskiej wsi, bo rzeczywiście wszystko zaczyna się od wypędzeń polskiej ludności, przede wszystkim polskich wsi. Mówiłeś o Wielkopolsce, ale to samo przecież jest na Pomorzu czy Tak. na północnym Mazowszu, wcielonym do Rzeszy również po wrześniu 1939 roku, kiedy masowo wysiedla się mieszkańców polskich wsi na tych obszarach. Tych mieszkańców, którym nie udało się uciec, też kwalifikuje się jako tak zwana tania siła robocza do pracy u Bauera, jak wtedy mówiono, w samej Rzeszy. Ilu robotników rolnych, którzy Niemcy w ten sposób tak niewolniczej siły roboczej dla niemieckiej wsi pozyskali, no to są też dziesiątki tysięcy osób, to jest też Oj, część. chyba więcej, bo przypomnijmy, na prace przymusowe do Rzeszy Niemcy wysłali około 2,5 do 3 milionów Polaków i większość z nich pracowała u tak zwanego Bauera, czyli większość z nich pracowała w niemieckich gospodarstwach rolnych. No i była to grupa, którym nie tylko odebrano młodość, ale odebrano życie i szanse rozwojowe. I oni pracowali tam. Ale przypomnijmy, bo częścią eksterminacji polskiej wsi, czy też prześladowania polskiej wsi przez Niemców, to też był wyzysk ekonomiczny, bo osobną rzeczą jest niewolnicza siła robocza pozyskiwana w ten sposób przez Niemców na polskiej wsi, ale z drugiej strony ci, którzy zostali, musieli świadczyć pracę na rzecz państwa niemieckiego, zostali zmuszani w ten sposób do wspierania niemieckiego wysiłku wojennego, wszystkie te kontyngenty, te obowiązkowe świadczenia za niedopilnowanie czy też niedostarczenie w wyznaczonym terminie, w wyznaczonym miejscu dostaw zboża czy trzody chlewnej groziła kara śmierci. I mamy w źródłach... Właśnie, również za to groziła kara śmierci. I ona była wykonywana. Wiele źródeł to poświadcza, że mamy tutaj do czynienia z takim zorganizowanym mechanizmem i ludobójczym, ale jednocześnie mechanizmem gospodarczego drenowania polskiej wsi. Tak, o tym pisał w swoich dziennikach Hans Frank i to bardzo podkreślał, że jednym z głównych celów jego polityki w generalnym gubernatorstwie to jest zapewnienie zaopatrzenia przede wszystkim żywnościowego, zarówno dla armii niemieckiej, jak ludności w Niemczech. Generalna gubernia, czy szerzej wieś polska była jednym z głównych źródeł zaopatrzenia Niemców w żywność. Można tak powiedzieć, że bez tego ten wysiłek zbrojny Niemiec byłby poważnie ograniczony. I to, co jest ważne, że Polacy jednak buntowali się. Tragedia, jedną z przyczyn głównych tragedii wsi polskiej, jest również to, że poszczególne wsie albo miały gorsze, nie wypełniały tych kontyngentów, ale również w poszczególnych wsiach polski ruch oporu znajdował poparcie. I wtedy dochodziło do pacyfikacji. Na koniec powtórzmy to, od czego zaczęliśmy. Nie sposób zrozumieć i poznać pełnego obrazu niemieckiej okupacji na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej bez uwzględnienia tego, co działo się na polskiej wsi za sprawą Niemców. Bo my często patrzymy na okupację niemiecką przez pryzmat Warszawy, Krakowa, Poznania, większych miast, które też doświadczyły oczywiście straszliwego losu. Natomiast to, co działo się na polskiej wsi, poddanej naciskowi eksterminacji, ludobójstwu, to jest pełny obraz tego planu zagłady Polski.